Cześć, zapraszam na kolejną prezentację mapy do Farming Simulator 25. Dziś Klein Friesland, czyli Mała Fryzja, mapa w typie europejskim. Autorem tej mapy jest Marnux Mapping, rozmiar mapy to 282 MB, dostępna jest na wszystkie platformy. Opis do tej mapy jest długi, ale warto go przeczytać. Witamy w Klein Friesland. Ta mapa pochodzi z FS22, jest oparta na mojej wyobraźni i mojej okolicy, czyli Fryzji, północna Holandia. Mapa została przerobiona na potrzeby FS25 i przebudowana od podstaw. Gospodarstwa w mojej okolicy zajmują się głównie produkcją mleka, ale dodałem również pola uprawne dla tych, którzy lubią takie uprawy. Cały obszar mapy jest w większości płaski, więc możesz założyć własną farmę na dowolnym polu lub otwartym terenie. Całkowity rozmiar mapy to 1 km na 1 km. Kupując Farmland 60 otrzymasz niekupowalny teren między polami i wokół niektórych produkcji. W ten sposób możesz łączyć pola większe, jeśli chcesz, i jest to darmowe. Wszystkie ogrodzenia i bramy na mapie możesz usunąć i należą do Farm ID 1. Co można znaleźć na mapie? Mapa gleb dla precyzyjnego rolnictwa, 50 farmlandów, 40 pól, gospodarstwo startowe z krowami, drugie gospodarstwo z produkcją mleka, gospodarstwo z produkcją roślinną, podwórze dla kontraktora, podwórze małego gospodarstwa z domem i szopą, jest BGA, kilka produkcji, 2 obszary do umieszczenia obiektów, jest pastwisko dla owiec, magazyn, gdzie możesz kupić palety ze zniżką, na mapie jest wypas zerowy dla krów. Możesz karmić je trawą i nadal mieć 100% produkcji. Na mapie mamy również niszczenie ścierniska pod uprawy zbóż oraz dodatkowe uprawy pszenica jara i jęczmień. Możesz czerpać wodę z kanałów, 2 mniejszych stawów, ale nie z rowów, które oddzielają pola. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawić. Razem z mapą pobierasz mody zależne, które oczywiście znajdziesz na ModHubie. Z tego co tutaj widzę, jest zbiornik na gnojowice, bardzo klimatyczny młyn, jest BGA i budynki w takim typie holenderskim. Widzę też modyfikacje na suszenie zbóż. Rozgrywkę na tej mapie rozpoczynamy przed restauracją. Restauracja jest też punktem sprzedaży. Tutaj widzicie na ścianie, jest tutaj jasno pokazane, że ta mapa była przygotowana również do Farming Simulator 22, ale ja szczerze mówiąc nie pamiętam tego. Mapa nazywa się Mała Fryzja, czyli północna część Holandii, w związku z tym będzie tutaj płasko, ale jest ciekawie. Zobaczcie, młyn, dosyć ciekawy, ciekawa konstrukcja i tutaj dosyć duże kanały. Nie, to nie są rowy, to są naprawdę, zobaczcie jakie duże kanały. I mimo tego, że mapa jest płaska, to często są takie wały. Na tych wałach są drogi umiejscowione, zobaczcie. Więc dosyć ciekawie się tutaj prezentuje. Z tych kanałów można pobierać wodę, zobaczcie jak fajnie to wygląda. I tutaj drogi. I co tutaj? Jeszcze mam chyba auto startowe. Skoda, tak, to jest Skoda ta elektryczna. To jest auto startowe, tak więc będziemy mogli się przemieścić w kierunku gospodarstwa, ale zaraz tam pojedziemy. Oczywiście rozpoczynamy od przeglądu ogólnego. Tutaj mamy ten rozkład tych kanałów. Są tutaj mniejsze rowy. Tutaj startujemy, natomiast nasze gospodarstwo znajduje się tutaj. Mamy też oborę. Inne gospodarstwa, land numer 42, kosztuje 212 000. Jest to gospodarstwo, gdzie możemy prowadzić produkcję roślinną. Drugie gospodarstwo to jest land numer 44. Tutaj jest obora i pastwisko. Tak więc to jest te gospodarstwo, gdzie są krowy ras mlecznych. Jeżeli się nie mylę, to tu jest BGA. I dodatkowo mamy tutaj jeszcze takie gospodarstwo, które zostało określone jako gospodarstwo dla kontraktora, gdzie możemy po prostu też wykonywać tylko kontrakty. Mieć jakieś maszyny i wykonywać kontrakty. To jest dosyć popularne, bo Farming Simulator 25 naprawdę bardzo dobrze można zarabiać na kontraktach. Natomiast gospodarstwo startowe umiejscowione jest tutaj na dole. Mamy dosyć dużo pól startowych i co istotne na samym początku, od razu land 60 jest tutaj za darmo. To o czym czytałem w opisie. Można go sobie kupić. Zresztą on już jest kupiony. Bo już go kupiłem. I on kosztuje 0, tak? Dzięki niemu będziemy mogli łączyć inne pola, bo po prostu te pola są tutaj. Jeżeli, o właśnie, widzicie, musicie kupić to, które jest za darmo, tak, za 0.
i wtedy będziecie mogli łączyć te pola na przykład, jeżeli macie taką ochotę, nie? Ale wydaje mi się, że tutaj niekoniecznie jest to potrzebne, ponieważ mapa ma bardzo fajny swój klimat. Jak widzicie, większość pól to są tak naprawdę łąki. Są to łąki, w związku z tym kontrakty są tutaj też dosyć ciekawe. Większość z nich dotyczy właśnie trawy. Jeżeli chodzi o uprawy, było wspomniane, że tutaj mamy jęczmień i pszenicę jarą i ozimą. Tak więc możemy siać jesienią i wiosną, proszę bardzo. Tak? I dotyczy to również pszenicy. Tak więc to jest fajne. Na samym starcie mamy oborę i 20 krów. Jeżeli chodzi o kontrakty, to tak jak wspomniałem, dużo jest kontraktów dotyczących prac zielonkarskich. Nie ma kontraktów, które są nowymi kontraktami w Farming Simulator 25. Jeżeli chodzi o produkcję, to na starcie nie posiadamy żadnej produkcji, natomiast są dostępne m.in. cukrownia, duże szklarnie, jest mała szklarnia również, jest mleczarnia, piekarnia, przędzalnia i wiatrak, który wam przed chwilą pokazywałem. W tym wiatraku można, jak widzicie, produkować cukier, mąkę, oleje, tak więc jest bardzo wszechstronny, tak więc zamiast kupować, nie wiem, cukrownię, to można sobie kupić wiatrak. Wiatrak pewnie będzie tutaj kluczowym budynkiem, bo naprawdę bardzo dużo można tutaj przerobić w tym wiatraku. Oczywiście można sobie też gdzieś postawić jakieś produkcje, bo tak jak wspomniałem, mapa jest płaska, tak więc na pewno będzie dużo miejsc, gdzie będzie można postawić sobie jakąś produkcję. Jeżeli chodzi o punkty sprzedaży, jest tak około 3, 2 w większości przypadków. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli kupimy wiatrak, no to już nie będzie to punktem sprzedaży. W opisie jest napisane, że mapa ma wsparcie dla rolnictwa precyzyjnego i zobaczcie, jak wygląda tutaj mapa gleb. Jest dosyć ciekawa. Tutaj znajduje się gospodarstwo startowe i jak widzicie, budynki można usuwać, ogrodzenia również można usuwać, biny, tak więc jest taka możliwość, żeby sobie dowolnie przekształcać te gospodarstwo i to jest na dużym plusie. Ten teren jest płaski, tak więc to będzie ułatwione. Dodatkowo mamy tutaj modyfikacje, które dostarczają nam takie budynki, które są w odpowiednim klimacie, czyli w klimacie chociażby tej Fryzji, która jest częścią północną w Holandii. I jeżeli się nie mylę, to tutaj powinny być jeszcze dodatkowe malowania. Jeżeli się nie mylę, powinno być ich więcej niż standardowe są. Tak to się prezentuje. Jeżeli są jakieś obory, tak, są z ogrodzeniem, a więc dodatkowe budynki inwentarskie również, ponieważ takie są tutaj modyfikacje, które trzeba pobrać łącznie z mapą. Zamieniłem pojazd na bardziej wygodny i między innymi wiemy, gdzie tutaj jest na tej mapie sklep. Jest to dosyć ciekawe rozwiązanie. Kupujemy maszyny stąd, natomiast one pojawiają się w tym miejscu, ponieważ tu jest więcej miejsca. Dzięki temu nie mamy problemów. Po lewej stronie znajduje się moje gospodarstwo startowe, ale tutaj między nami jest kanał. A więc powiem wam, że tymi kanałami łatwiej by się tutaj można poruszać. Tak mi się wydaje. Dobra, tak więc przejeżdżamy sobie. Po prawej stronie powinien być tutaj sklep i warsztat. Jest sklep i warsztat. Tutaj też mamy możliwość ładowania pojazdów, między innymi tą Skodę, którą macie na starcie. Możecie tutaj ładować. I teraz tak, jedziemy sobie bezpośrednio do naszego gospodarstwa. Przejeżdżamy tutaj, fajny taki kanał jest. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Naprawdę bardzo ładna mapa. Bardzo mi się podoba ta mapa. I wjeżdżamy sobie na gospodarstwo, na którym hodujemy bydło. Jak widzicie, krowy już sobie tam spacerują. Więc sobie po prostu zostawimy maszynę na razie w tym oto miejscu. Jeszcze tak, wrócę tutaj, bo tutaj są jakieś łódki. Wiem, że po kanałach pływają tutaj łódki, ale nie. Myślałem, ty może w koszykówkę można by pograć? Balon sobie lata. Jest tutaj motorówka jakaś, ale niestety nie można nią pływać. Fajnie by było, gdyby na tej mapie autentycznie można byłoby się przemieszczać łódkami, gdyby były małe barki. To byłaby rewelacja, autentycznie. Dobra, ale to może będzie kiedyś zrealizowane. Zobaczcie, jak dużo jest maszyn tutaj.
na tym gospodarstwie startowym, tak? Mamy generalnie maszyny zielonkarskie, tak? Tak więc mamy kosiarkę od Kuna, jest również kosiarka Samasz, przyczepa samozbierająca, jest prasa, mamy tutaj fajną również zgrabiarkę, jest przetrząsarka, bardzo dużo sprzętu Samasza, jest również kultywator, z tyłu 2 siewniki, okej, dla punktowy jest również i na starcie mamy ciągnik, dosyć duży ciągnik, bo tutaj mamy 210 koni, Massey Ferguson MF7S i tutaj proszę bardzo Amazon rozsiewacz. Tak więc dużo jest sprzętu, łącznie z nasionami, nawozem. Fajnie to wygląda, nawet za dużo, nawet miejsca tutaj troszeczkę tak brakuje. Ta przyczepa, nie jestem jej wielkim fanem. Jest pług. O, no to jest rzadkość, żebyśmy mieli również ten dodatek do kiszonek. To jest ciekawe. To jest ciekawe. Mamy również kombajn, mimo tego, że to gospodarstwo jest bardziej takie do hodowli krów, ale jest również kombajn, tak więc fajnie, że jest ten Evion i mamy również fajną ładowarkę, Kubotę, tutaj zbiornik na paliwo, albo możemy kupować sobie paliwo, 2 silosy przejazdowe i z tego, o dokładnie, tutaj jeszcze jest przyczepa na belę, ale tutaj uwaga, można wpaść do wody, tak więc uwaga, musicie tu uważać. Ja bym tutaj chyba ogrodził to, autentycznie. Ale bardzo ciekawy pomysł jest, moim zdaniem. I te kanały robią tutaj różnicę. Płyta obornikowa znajduje się tam. Mamy tutaj rozrzutnik. Tutaj jest jeszcze takie miejsce, gdzie można by maszyny również stawiać. Jakąś, albo przyczepy, albo jakąś wiatę można by postawić tutaj również. Tutaj jest magazyn na belę, taki standardowy 250. I oczywiście obora. W oborze znajdziemy paszowóz i drugi ciągnik. Jest to Deutz-Fahr, bardzo z turem, a osprzęt do tura jest, jeżeli się nie mylę, również chyba pod wiatą. Tak więc fajnie. Jeżeli chodzi o oborę, obora na 131 krów. Łącznie na pastwisku mamy tutaj 20 krów. One sobie tutaj chodzą. Grazing niekoniecznie musi być tutaj wykorzystywany, ponieważ zostało zmieniony system żywienia. W związku z tym możecie karmić krowy trawą i w 100% to pokryje zapotrzebowanie na karmę. Już wam pokazuję, zmienione to zostało. Jeżeli jesteśmy u krów, to zobaczcie, trawa to jest 100%. W ogóle wszystkie tutaj pasze tak naprawdę są wystarczająco dobre, tak? Powyżej 75%. Tak więc pod tym względem tak to wygląda. Zostało to zmienione. Tak więc nie musi być tutaj, nie musicie się opierać na grazingu, ale możecie się po prostu wykorzystywać fakt, że tutaj trawa daje 100%, obora tak się prezentuje na 131 sztuk. Mamy też tutaj gnojowice, jest beczka na gnojowice również, tak więc wszystkie maszyny, które potrzebujecie są i jest ładne, duże pastwisko, tak więc rewelacyjnie się to prezentuje. Zmienione są również, z tego co się orientuję, troszeczkę są pozmieniane tekstury upraw i mamy tutaj jeszcze, zobaczcie, maszyny, które pomogą nam zrobić kiszonkę. Tak więc bardzo dobrze wyposażone gospodarstwo, 2 ciągniki, kombajn zbożowy, dużo sprzętu, jest jeszcze silos na zboża, o właśnie z tej strony, taki standardowy na 400 000 litrów, jeżeli się nie mylę. Dobrze? Nie, 800 000 litrów. Bardzo fajnie to jest zrobione. Autor mówi, że jest to w jakimś stopniu odzorowanie rzeczywistości, ale też zmienia to, tak więc jest to raczej mapa fikcyjna z jakimiś elementami, które są rzeczywistością. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie, ponieważ zyskujemy ciekawą mapę, którą gdzieś możemy usytuować. Jednocześnie ona jest grywalna. Jest dobrze zrobiona pod tym kątem, że jest po prostu grywalna i to jest istotne. To jest naprawdę bardzo ważne, bo często mamy mapy, które są jakimś odzorowaniem rzeczywistości i bardzo trudno na takich mapach się gra, są wręcz niegrywalne, tak więc to jest tego typu sytuacja. Jak widzicie, rów to jest najprawdopodobniej coś takiego, a kanał jest o wiele szerszy. Fajnie to wygląda, tutaj mamy już kanał, tylko ciężko będzie zebrać, wysoka kukurydza jest,
No więc jedziemy sobie, w sumie nawet nie wiem gdzie. Gdzie byśmy pojechali? Dobra, to jest jedno między naszymi polami sobie przejechaliśmy. Stąd przyjechaliśmy. Co tutaj jeszcze się znajduje? Forage dealer. I tutaj jest... O, to jest ciekawe. Czyli tu jest jakaś suszarnia? Czy to jest po prostu tylko punkt sprzedaży? Mi się wydaje, że tylko punkt sprzedaży, a liczyłem na to, że to będzie jakaś... A, już rozumiem. Tutaj można kupować palety. Okej, to już rozumiem. Więc tu powiedzmy nie będziemy chodzili. Zobaczymy sobie ten land. Kupimy sobie ten land. Kupiliśmy gospodarstwo, które składa się tak naprawdę z 2 wiat. Jest taki garaż może raczej. Oczywiście nie ma maszyn, ale mamy zbiornik, gdzie możemy kupić paliwo. Jest tutaj dom. Czy są jakieś trygiery? Nie wiem. O, są tutaj. Więc za w sumie niewielkie pieniądze można sobie zakupić. Tam jest sklep. No właśnie, tu jest sklep. A tu jest nasza maszyna, którą będziemy dalej mknąć. Okej. Czyli, no, klimatycznie jest naprawdę fajnie. Bardzo mi się tutaj podoba. Tutaj mamy taki fajny basen. Idealnie ta mapa by tutaj współpracowała z Pump and Hoses. Gdyby Pump and Hoses było do Farming Simulator 25. Ta mapa jest rodowodem z Farming Simulator 22. W związku z tym taki zbiornik na gnojowice wśród pól właśnie idealnie byłby wykorzystywany do tego, żeby używać tutaj modyfikację Pump and Hoses, czyli mamy wjazd na następne pole i tutaj mamy drogę właśnie z takich płyt i to samo możemy tutaj nawozić sobie, tak? Mam nadzieję, że będzie Pump and Hoses, to by było fajne. Większość tych pól to jednak są łąki, ale zdarzają się, jak widzicie, trochę zboża jest. Oczywiście możecie sobie zasiać, co wam się tutaj podoba i grać w jakiś sposób, taki jaki preferujecie. Dobra, tutaj wyjedziemy sobie. Wszystko można ładnie pozamykać. Dobrze, wjeżdżamy sobie tutaj, ponieważ tu jest jakiś ciekawy budynek. Okej, i to będzie cukrownia, jeżeli się nie mylę, albo przędzalnia, zaraz zobaczymy. To jest przędzalnia, a tutaj mamy małe szklarnie, tak więc za chwilę pojedziemy i tu jest wiatrak, a tutaj stąd zaczynaliśmy. Jeszcze fajnie by było pojechać do tego gospodarstwa. Okej, za chwilę tam pojedziemy i kupimy za 212 000, czyli tu jest przędzalnia, zaznaczyłem sobie to gospodarstwo, żeby wiedzieć jak tam dojechać. Zobaczcie jak fajnie wyglądają te kanały, rewelacyjnie. I tutaj mamy te małe szklarnie, możemy sobie zakupić to. Nie wiem, czy tutaj byłoby możliwość zatankować wodę. Jest takie miejsce, w którym można zatankować, jest nawet taki fajny zjazd, że możecie zatankować sobie wodę, natomiast tutaj, o właśnie, to jest to miejsce. Możecie sobie tutaj wjechać i zatankować. Fajnie jest, bo tu jest takie małe jeziorko i to jest fajnie, bo tu jest blisko, są szklarnie, które potrzebują wody, tak więc to jest pod tym względem dobrze przemyślane. Nawigowanie na tej mapie jest tutaj sztuką, ponieważ te kanały są naprawdę szerokie i nie można przejechać, tak więc trzeba naprawdę popatrzeć na mapę i zorientować się, jak dojechać do tego gospodarstwa, które kupiłem i trzeba było tutaj jechać dookoła. To robi i powoduje, że ta mapa jest jeszcze ciekawsza z mojej perspektywy. Dobra, tutaj wjeżdżamy sobie na gospodarstwo. Mamy tutaj bin na zboże. Jest to tutaj gospodarstwo, które jest przeznaczone dla produkcji roślinnej, ponieważ mamy tutaj, widzicie, ten silos na zboża, zbiornik na paliwo, jest zbiornik na paliwo i tutaj mamy odpowiednio duże garaże. Oczywiście kupujemy bez maszyn, tak? Tylko to gospodarstwo startowe ma maszyny i tutaj mamy jeszcze fajne takie silosy. Mówiłem o tej suszarni, tak więc tutaj jest suszarnia i to naprawdę fajnie tutaj wygląda. Tak więc można sprzedawać suszone zboże i mamy tutaj jęczmień, kukurydzę, owies i pszenicę. Można to suszyć za pomocą zrębek, słomy, metanu. A więc bardzo ciekawie to się tutaj prezentuje. To jest właśnie na tym gospodarstwie, gdzie tutaj jest produkcja roślinna. Mamy suszarnię, do której tutaj
wsypujemy poszczególne rzeczy. I teraz tak, chciałbym sprawdzić, co tutaj jest. A, tu jest warsztat. Tak więc fajnie, a tutaj, o, wysypuje się, nie wiem, czy widzicie, najprawdopodobniej te suche zboże, które wysuszymy. Dosyć ciekawa rzecz. Jest to modyfikacja, która została tutaj wstawiona. No więc bardzo ciekawy pomysł. Tylko chciałbym zobaczyć, czy mamy tutaj gdzieś jakieś pola. Nie, no trochę pól jest. Nawet zobaczcie, mamy tutaj celowo zrobione i to autor obmyślił, żeby tutaj nie było trawy. To jest, to dużo mówi o autorze, że nawet takie rzeczy przewidział. To jest bardzo fajna rzecz. Pojedziemy jeszcze tutaj sprawdzić te małe gospodarstwo. Ja już je kupiłem. Dojeżdżamy. Nie wiem, jak tam wjechać, szczerze mówiąc. Bo zobaczcie, tutaj jest woda. Aha, dobra, chyba przejechałem ten wjazd. Wydaje mi się, co nie? Tak, tędy można wjechać. Nie jest dobrze tak zamarkowany. Więc nie byłem w stanie się zorientować. I teraz tak, zobaczcie. Otwieramy sobie. No i taki mały budynek dla kontraktora na przykład. Tak więc jest tutaj kilka takich opcji. Dosyć fajnie to wygląda. Wow, to był jakiś dźwig chyba do siana, co nie? Tak się to prezentuje. Można to zamknąć? Można. Dobra. Tak więc stąd... Tam już chyba nie można wyjechać. Muszę tak bardziej uważać, jak tutaj jeżdżę, bo nie można wjechać w ślepą uliczkę. Szkoda, że nie ma znaków tak dobrze poustawionych, żeby na przykład tam nie jechać, bo jak tam pojedziesz, to nie ma... To już zapomnij, że wyjedziesz, co nie? Tutaj jest wjazd do młyna. Ten młyn, tak jak powiedziałem, on jest tutaj istotny na tej mapie. Więc tutaj sobie wjeżdżamy. Jest to też osobna modyfikacja, co nie? Była też do Farming Simulator 22, jeżeli się nie mylę. Zauważcie, jak to jest fajnie tutaj zrobione. Po lewej stronie bardzo szeroki kanał. Po prawej, równolegle do drogi, jest droga gruntowa, którą możemy sobie jeździć. Wjazdy do pól są pozamykane. Jest to dosyć ciekawie zrobione tutaj. I z tego, co się orientuję, na tym kanale mamy tutaj również animowane łódki. Tutaj, gdzie jest ten kanał taki najszerszy, tylko nie wiem, nie widzę tej łódki akurat, ale ona sobie tutaj pływa. Bo jak pierwszy raz przyglądałem sobie tą mapę, to właśnie znalazłem taką pływającą łódkę, ale teraz jej nie ma. Po lewej stronie znajdziecie taką dużą... O, proszę bardzo, to jest duże pastwisko dla owiec. Kosztuje chyba 80 000, jeżeli się nie mylę, 86. Tu mamy stację paliw, jest targ rolny, gdzie można sprzedawać i mamy... W tym miejscu są szklarnie i można chyba w tym miejscu wjechać, to wtedy wodę się pobiera. Zresztą za chwilę tam wjedziemy. Tutaj fajnie jest zrobione, bo jest zamknięty wjazd, tak więc nie będziemy mogli tam wjechać. Ale wjeżdżamy sobie do stacji benzynowej. Okej, ładnie tu jest to wszystko zrobione. Tu mamy stację benzynową, taką klimatyczną. Punkt sprzedaży. Taki dosyć popularny. I teraz tak, tutaj mamy duże szklarnie, ok? Są te duże szklarnie i jak widzicie jest tutaj zjazd, dzięki temu można sobie zatankować wodę. Jest to dobrze przemyślane. Nie wiem, aż mnie... Aha, już widzę teraz tą drogę, ta droga to jest równolegle do tej drogi asfaltowej, którą przed chwilą jechałem, bo aż mnie korciło, żeby tam pojechać, ale jak już odkryłem, o co tutaj chodzi, to już tam nie pojedziemy. Natomiast pojedziemy sobie dalej. Tutaj znajduje się... tu jest chyba przędzalnia, czy też cukrownia, jeśli pamiętam. Cukrownia, tu jest mleczarnia i tu jest piekarnia. Czyli tutaj wzdłuż można pojechać sobie. I tutaj rzeczywiście fajnie by było, gdyby tutaj takie niewielkie barki pływały. To by było rewelacyjnie. Ale i tak jest bardzo ciekawa mapa, moim zdaniem. Okej, jedziemy sobie tutaj, mleczarnia. Lecimy dalej, jest kościół. Widać, że tu jest jakieś budynki. Tak więc tutaj się... To jest cała tutaj miejscowość, tak, powiedzmy. Mamy tutaj punkty sprzedaży, nie wiem, czy widzieliście. No i dojechaliśmy do sklepu. Tu jest sklep, teraz w którym byliśmy. I tutaj jeszcze chciałbym zobaczyć...
Aha, tu jest handlarz zwierząt. To jest handlarz zwierząt, tak? Czyli tutaj będziemy mogli sprzedawać pewnie kiszonkę, również słomę i tak dalej. Widzę, że tutaj już to tak najprawdopodobniej wygląda. Dobra, tak więc sobie stąd wyjedziemy. Jeszcze chciałbym znaleźć jedną oborę, jedno gospodarstwo, na którym jest duża obora i gdzie jest bydło ras mlecznych, chociaż na tym startowym też są krowy ras mlecznych. Zobaczcie, tu jest staw. Ciekaw jestem, czy tutaj można by też wodę sobie pobrać. Nie wiem. Ale nie chciałbym tutaj komuś się wjeżdżać do ogródka. No ale wjechałem. Nie wiem, czy tu przejedziemy. Przejechaliśmy. Dobra, na skróty. Tędy, da się. Przejechaliśmy. Bardzo ładna miejscowość. I teraz tak, czyli tak, tutaj mamy te tereny. A, to jest jeszcze takie gospodarstwo, które można by kupić. Aha, tutaj już byłem. Już nie pamiętam, czy ja je kupiłem. Aha, byłem, tak. Tutaj jest takie gospodarstwo dla kontraktora, tylko że z drugiej strony tam wjechałem, a tu jest brama do tego gospodarstwa. Zobaczcie, tu jest ta brama. Okej. Tak więc rozumiem, o co tutaj chodzi. I jeszcze koniecznie chcemy kupić ten teren. Kupimy. I dodatkowo ten teren. Tu jest chyba BGA, jeżeli się nie mylę. Zobaczcie, kupiłem ten teren i mamy tutaj oborę, więc jedziemy tam, ale jeszcze chcę sprawdzić, czy ja dobrze, tutaj będę musiał, tak, dojechać. Autentycznie, te kanały robią tutaj robotę. Tak więc osoby, które lubią jeździć na skróty, to nie jest mapa dla was. Będziecie się tutaj non-stop irytować, że nie możecie jechać na skróty. Pewnie osoby, które grają na autodrive'ie, mogłyby tutaj sobie pograć. Być może nawet dla tej mapy jest autodrive z Farming Simulator 22 zrobiony. Może taka jest sytuacja. Dobra, i zobaczcie, jest pastwisko. Nie jest ogrodzone, takim żywopłotem jest. A nie, jest tutaj ogrodzone. Dobra, wjeżdżamy sobie na to gospodarstwo i co tutaj jest? Gospodarstwo jest duże, ale nie ma, po prostu nie ma pojazdów, tak? Ani maszyn. Obora ile? 115 sztuk i mamy 20 krów już tutaj sobie chodzących. Bardzo podobnie to wygląda jak pierwsze gospodarstwo. Podobny układ jest. Tutaj jest, bo ten układ jest po prostu bardzo logiczny, dlatego on się powtarza. Czyli tutaj mamy na przykład siano, słomę i możemy karmić sobie, tak? Jest duże pastwisko również. Ale jak powiedziałem, grazing tutaj niekoniecznie musi być taki istotny, ponieważ tutaj możemy karmić trawą. Ja widzę tutaj, ciekawe, czy to nie generuje nam energii elektrycznej. Nie. To jest najprawdopodobniej tylko, bo dzisiaj bezwiecznie jest, bo powoli się to śmigło obraca. No i tu mamy silosy na kiszonkę. 2 silosy na kiszonkę. O, się zgubiłem. Tak więc dosyć ciekawa jest tutaj też ta lokalizacja. Dużo miejsca jest. I tutaj od razu można by sobie kupić... Też można by... O nie, tutaj nie jest tak łatwo. Zobaczcie, znowu te kanały są. Dobra. I przeskoczymy sobie na sam koniec. Chciałem sprawdzić jeszcze ten teren. Tutaj generalnie są pola tylko. Tak więc chyba wszystkie te istotne miejsca zwiedziliśmy. Byliśmy tutaj w tej farmie. Tu jest ta suszarnia dla zbóż. Tu jest gospodarstwo startowe. Tutaj są punkty sprzedaży. Tu jest sklep. Tu jest małe takie gospodarstwo. Tu chyba nie byliśmy. A nie. To jest to miejsce, gdzie jest gnojowica. Można sobie tutaj składować. Tu jest te całe miasteczko. Tutaj mamy stację benzynową, szklarnię, wjazd i do poboru wody. I tu jest te gospodarstwo, w którym byliśmy. I kończymy naszą wizytę, chociaż chciałbym zobaczyć tutaj. Pojedziemy sobie, bo mapa jest po prostu bardzo ładna. I z mojej perspektywy jest nietypowa, bo to są takie klimaty, w których ja najczęściej nie gram, bo jest to dosyć specyficzny rejon Fryzja, czyli północna część Holandii. Jak widzicie, te kanały są wszędzie. To jest fajne. I tak, przejedziemy sobie tędy. Aha, czyli tutaj mamy jakieś 2 budynki. Okej. Są jakieś 2 budynki. Myślałem, że tutaj coś ciekawego się znajdzie. I jedziemy sobie, mkniemy do BGA, które się tutaj też znajduje. I jest jeszcze kruszarka na BGA.
TBGA to jest modyfikacja, jeżeli się nie mylę. Ok, mamy tutaj silosy. 2 silosy. I jest kruszarka, która jest też potrzebna. Kończymy prezentację tej mapy. Mapa Mała Fryzja. Spodobała mi się. Ten klimat jest dosyć ciekawy. Jest tutaj ten klimat, ale z drugiej strony jest to jakiś poziom grywalności. Oczywiście te kanały mogą was irytować, ale mogą też być wyzwaniem. Tak więc można by tutaj spróbować z autodrive'em pobawić się. Jest tutaj potencjał w tej mapie. Zdecydowanie. No i też ciekawostka taka, że zmieniony troszeczkę system żywienia. Jest też możliwość siewu jęczmienia i pszenicy wiosną. Kilka rzeczy pozmienianych, tekstury upraw, troszeczkę pozmieniane również. Dosyć ciekawa propozycja. To tyle, jeżeli chodzi o prezentację tej mapy. Mam nadzieję, że wam się spodobała. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejne. Pozdrawiam, Anton.